Witamy wszystkich serdecznie. Znowu mi zepsułeś i się wciąłeś, no. No to powiedz teraz ty. Witamy wszystkich serdecznie w nowym odcinku. Ja też ci mówiłem ten początek. No. Nieważne. Dzisiaj się spotykamy z Polką, która mieszka w Kolumbii od 6 lat. Więc dzisiaj będzie gość specjalny W i naszym bardzo odcinku, fajny. tak. Będziemy się dowiadywać, jak tutaj wygląda życie Polaka na co dzień mieszkającego w Medellin. Także bądźcie z nami. Dokładnie, my jedziemy dzisiaj na Komunę 13, czyli niegdyś najbardziej niebezpieczną dzielnicę w Medellin. Teraz jest trochę turystyczna i Jessica, z którą się właśnie spotkamy, nam ją pokaże, więc też bardzo fajnie. Zostańcie z nami. Dotarliśmy już na Komuna 13 i jest z nami już Jessica. Dzień dobry. Dokładnie. Jessica, ile lat już mieszkasz w Kolumbii? Będzie 5. Pięć Będzie lat. już 5, no. Ale od zawsze w Medellin, czy wcześniej Tak. w innym gdzieś Nie, regionie? zawsze od 2019 roku tu w Medellin. Jest miasto po prostu the best, także ja sobie nie wyobrażam mieszkać w Bogocie na przykład, czy na Wybrzeżu, gdzie jest turbo gorąco, nie? A dlaczego akurat Medellin? To jest ogólnie historia mega długa, ale nie planowałam się tu nigdy przeprowadzać, więc trafiłam tutaj totalnie na spontanie, bo kupiłam bilet dosłownie jakby w sekundzie, w której pomyślałam, to kupiłam bilet. Myślałam, że 2 miesiące, zima w Polsce akurat była, to sobie tutaj przezimuję i zostałam. Fajnie. No dobra, no to może na początek powiedz nam coś o miejscu, w którym jesteśmy. Może będziemy szli powoli? No, tu jest istny chaos, ale to dlatego, że jesteśmy w bardzo teraz turystycznej dzielnicy Komuna 13, czyli dzielnica 13, która niegdyś, jeszcze nie tak dawno, bo tak naprawdę gdzieś jeszcze na początku lat 2000 to w dalszym ciągu była jedna z najniebezpieczniejszych dzielnic tutaj w tym mieście. Ale nawet w ciągu dnia było tak, że lepiej tutaj było nie przychodzić? Tak, czy bo to tylko wieczorami. Nie, cały czas. To była dzielnica totalnie opanowana przed latami przez kartele, także przez gangi była kontrolowana. Była uważana za jedną nawet z najniebezpieczniejszych na świecie. I na przykład jak przyszedł tutaj turysta, to był narażony, nie wiem, na kradzież, czy na pobicie, czy... Mi się wydaje, że w latach 90. raczej w Kolumbii turystyka nie kwitła. Aha. Z różnych względów. Aczkolwiek teraz jak widzimy, tu jest po prostu raz, że bezpiecznie, to co chyba widać, zwłaszcza, że sobie tak chodzimy z kamerą wyciągniętą, a dwa, że to miejsce przyciąga właśnie z tego względu mnóstwo turystów. Dobrze, ja mam inne pytanie, bo z tego co my mieliśmy jakąś tam wycieczkę z guidem i on powiedział, że mimo wszystko tu gdzie jesteśmy na miejscu turystycznym to jest bezpiecznie, ale jak się pójdzie na krawędzie, Tak. to dalej może być tak, że lepiej tam się nie poruszać, nie? Tak jest w wielu tych takich powiedzmy biedniejszych barrios, zresztą no jak wyglądasz tak jak wyglądasz, czyli no nie jesteś lokalsem, to wiesz, że się tam nie zapuszczasz, tak? To są, no lepiej nie kusić, że tak powiem, losu. O, ten temat tego Pablo Escobara na przykład możemy od razu poruszyć. Ja się z tego trochę śmieję, bo śmieję się pod takim względem, że ludzie niby tacy są negatywni do tego Escobara, ale też nie przeszkadza im to, żeby na nim zarabiać. I tutaj na pewno okej. zobaczycie dużo No takich tak, koszulek są fotki. właśnie z jego podobizną. Są łyżeczki do kokainy do kupienia. Większość jednak chciałaby go wymazać z pamięci. O, tutaj mamy na przykład po prawej stronie. Dokładnie. Ale są też ludzie z biedniejszych barrios, które on zbudował, więc oni są mu jakby dozgonnie wdzięczni. Tak, tylko z tego co słyszałem, to on pobudował jakieś 380 mieszkań, ale mimo wszystko zabił ponad 50 000 ludzi, nie? No tak, ale niektórzy Jednemu nie było nierówne. ale niektórzy ludzie jakby nie mają takiego rozumowania. Dobra. Więc dla nich to jest bohater, bo im zbudował dach nad głową. Co Tak? Cię zaskoczyło w Kolumbijczykach, czego na przykład nie mają Polacy? Otwartość, Aha. taka się może wydawać czasami powierzchowna, bo to czy Polacy jako naród jesteśmy bardzo zamknięci. Tak. Nie uśmiechamy się do siebie na ulicy. Jak się uśmiechniesz, to zaraz
Co ode mnie, czego ode mnie chcesz? Może nie wiem, może z racji tego, że tutaj jest po prostu słońce. Mi się wydaje, że ludzie, którzy mieszkają w krajach takich ciepłych, tropikalnych są ogólnie bardziej szczęśliwi. Kolumbijczycy tak samo. Masz mężczyznę, który mieszka w Kolumbii, a jest Peruwiańczykiem. No ale teraz jeśli porównując na przykład takiego naszego Europejczyka do Kolumbijczyka, czy na przykład do twojego chłopaka, jakie są różnice w charakterze, jeżeli na przykład kobieta by chciała mieć kogoś z zagranicy i się boi? Nie? To znaczy ja ogólnie kobietom chyba, czyli może nawet nie Polką, tylko Europejką, które są powiedzmy takie bardziej, jakby to nazwać, wyemancypowane, roszczeniowe. Kolumbijczyków nie polecam, bo oni mają jednak stereotyp takich lovelasów, ale żeby nie było, nie każdy taki, nie wrzucam nikogo do jednego wora, aczkolwiek no w każdym stereotypie jest ziarno prawdy. Nie no, bo mnie na przykład ciekawi, jak Polka poznała Peruwiańczyka w Kolumbii. Jak to się stało, że tutaj się poznaliście? Przez aplikację się na przykład poznaliśmy przez Tindera? przez Bumble. Okej, a bo ja na przykład tutaj słyszałam o Tinderze, że właśnie jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o mężczyzn. Tak. Że tutaj przyjeżdżają, że są narażeni jednak na niebezpieczeństwo. Dlaczego? Tak, głównie mężczyźni są tutaj narażeni, głównie mężczyźni ze Stanów, którzy są powiedzmy w takim średnim wieku, którzy no może są trochę delulu, bo nie do końca jakby jadą, nie do końca znając tutejsze realia. I powiedzmy spotyka się taki z jakąś dziewczyną na Tinderze. Bardzo często jest tak, że to jest dziewczyna, która mogłaby być jego córką albo nawet wnuczką, bo jak do niego powie ta kobieta mi amor, albo tam mi cielo, o baby, cokolwiek To on traci takiego, głowę. to on po prostu wygrał życie, nie? W tym momencie no i już nie myśli, nie? Ja się Znaczy myśli, domyślam- przełącza mu się, no tak. myślę, nie? Domyślam się, że on jest taki 3/10, a on na 10/10 jeszcze trzeba dodać pewnie, nie? Że Tak, jakby przepaść i że jemu się kurczę nie włącza lampy. żadna, w ogóle żadnego red flaga nawet nie ma, No i co czym nie? to się dla niego kończy? Jest coraz więcej przypadków takich, że na przykład znajdują kogoś martwego w hotelu. I to wygląda w ten sposób, że w większości przypadków jest to przedawkowanie skopolaminy. Skopolamina no, na czarnym rynku jest tutaj dostępna. Taka dziewczyna jak idzie powiedzmy na randkę z takim gringo, najprawdopodobniej nie jest sama. W sensie ma gdzieś tam obstawę, która ją w pewnym sensie pilnuje jej i to na chwilę nieuwagi, tak? Tą Czyli ta skopolaminę można... skopolamina działa na zasadzie takiej tabletki gwałtu, że ona odurza i się traci wtedy chyba świadomość też. Traci się świadomość, tylko jesteś po prostu taki, że generalnie na drugi dzień nie pamiętasz niczego, ale jesteś bardzo ugodowy. Aha, czyli taki podatny na czyjeś Dokładnie, sugestie, czyli dokładnie. Na przykład, nie wiem, daj Tak, mi numer swojego konta. Dokładnie. bankowego i Daj mi kartę, wybiorę pieniądze. A, okej, to się zgadzasz. Albo chodźmy do twojego hotelu, okradnę cię, tam wiadomo, bez takich, ale, No tak. ale w cudzysłowiu, także Albo daj mi numer PIN do karty po prostu, Tak. klasycznie. No zgadza to się. panowie uważajcie w takim razie. Żadnego Tindera. Z tego co pamiętam, Komuna 13 słynie z jakichś graffiti. Słyszałem też, że niektóre graffiti mają jakieś przesłanie. Jednak większość ma jakieś przesłanie. Po chyba 2003, jak już ta dzielnica zaczęła jakby bardziej podczas różnych tam projektów rządowych, żeby jednak tutaj naprawić tą całą sytuację, wygonili te kartele, te gangi i tak dalej i tutaj zaczęło się polepszać, no to też nie chcieli, żeby ta młodzież znowu wpadła w złe towarzystwo i popełnienie przestępstw, więc nie chcieli tutaj wychowywać kolejnych kryminalistów, więc bardzo wiele z nich poszło właśnie w muzykę, w graffiti, w tańce i tutaj zobaczymy naprawdę na każdym rogu. Dlaczego tutaj są schody ruchome? Jednym właśnie z projektów tutaj rządowych, które miały wprowadzić większy i lepszy standard życia dla lokalnej ludności, dla lokalnych mieszkańców, były te schody ruchome, które prowadzą na samą górę. Dlatego zbudowali im te schody, żeby ludzie, którzy tutaj pracują, bo tutaj większość osób, która ma tu swoje biznesy, to są mieszkańcy, którzy tutaj są pochodzą. Ale naprawdę dzieje się tutaj tak dużo, że ja nie wiem w sumie na co patrzeć. Ale kusi, żeby sobie coś kupić. Jakie było twoje pierwsze wrażenie po przyjeździe do Kolumbii? Ja byłam zakochana właściwie ja byłam tylko w tym mieście i w Bogocie, ale w tym mieście najbardziej mi po prostu zaskoczyła zieleń wszechobecna, nie? Pewnie zauważyliście. Tak. To miasto chyba nawet kilka lat temu zainwestowało, miało taki projekt zazielenienia tego miasta, żeby troszkę ochłodzić je i faktycznie to się udało. Dzięki temu faktycznie ta temperatura troszkę się obniżyła w mieście, nie? Aczkolwiek taka ciekawostka, że temperatura w Kolumbii nie jest uzależniona od szerokości geograficznej,
tylko od położenia miejscowości nad poziomem morza. To właśnie co najbardziej Cię zaskoczyło w kulturze kolumbijskiej? Brak punktualności, którą bardzo teraz Zaraziłaś się? większość osób jednak ma do tego czasu takie podejście luźne. Na Także luzie. jak ktoś ci powie, Kolumbijczyk zwłaszcza, że spotykamy się o 18, to ja podejrzewam, że nawet te gospodarze nie będą do końca 18 gotowi. To jest teraz takie spóźnienie, takie glamour trochę, nie? Że, Aha, że czyli- aż wypada się wręcz. No wiadomo, nie bez przesady, nie tam 1,5 godziny, tak jak ja tam trochę to przekoloryzowałam, ale no raczej tak. Czyli to jest cały 15, element po pół prostu godziny Kolumbijczyków, tak? Zwróćcie uwagę w ogóle na jakich słabych nóżkach to wszystko stoi, to całe barrio. Przecież to się, ja czasami tędy chodzę i mam wrażenie, że to się zaraz zawali. No nie? faktycznie, bo to wygląda jakby się to osypywało. Dobra, przyszliśmy na chwilę odetchnąć na lokalne piwko. Jedno piwko Cola Pola i Kamil ma Klub Kolumbia, czyli lokalne piwko teraz. To za spotkanie! Za spotkanie. Jak na przykład Kolumbijczycy postrzegają Polaków? Jeżeli chodzi o Polaków, to Kolumbia za dużo o Polakach nie wie. Zazwyczaj jak ktoś usłyszy, że jestem z Polski, to jedyne co mi mówi, to jest Lewandowski. Aha. I to jest taki klasyk już w tym momencie. Oni ogólnie nawet myślą, że my mówimy po rosyjsku. Tak, ale to często właśnie tak jest nawet, ale ogólnie w Ameryce i centralnej i teraz południowej, gdzie byśmy nie byli, to zazwyczaj się nas pytają Rosja? No nie. A na przykład o białych ludziach nazywają ich tutaj w jakiś sposób, bo na przykład my słyszeliśmy no, że gringo, ale czy jest jeszcze jakieś inne określenie na białego człowieka? Nie, ja się zawsze spotkałam z gringa, ewentualnie tu w Kolumbii potrafią na blondynki mówić mona, Mona? czyli po prostu blondynka. Aha, Że okej. jesteś mona. I tyle, ale to jakby gringo to niby dotyczyło tylko osób ze Stanów, ale wiadomo, no jakby nie różnimy się pod względem karnacji Tak. za bardzo od kogoś z Kanady czy z USA, więc dla nich to już wszyscy są gringo. No tak. Czy lubią właśnie białych ludzi, że oni tutaj przyjeżdżają? Czy raczej są tak nastawieni, że no niekoniecznie was tutaj chcemy? No teraz jest taki dosyć duży trend właściwie hejt na osoby z USA, czy z Kanady, czy nawet z Europy, dlatego że przyjeżdżają i przez to, że przyjeżdżają, podnoszą się automatycznie ceny wszystkiego. Mieszkań też na pewno. Wynajęcia mieszkania, czy kupna mieszkania, czy nawet produktów, czy jakichkolwiek usług, no bo jak umówmy się, jak widzi jakiś Kolumbijczyk, który ma do wynajęcia mieszkanie, że może je wynająć 5 razy drożej, no to z jakiej paki ma wynajmować Kolumbijczykowi, który tyle nie zapłaci, jak No może tak. Amerykanowi, który powie, o, 5 koła za kawalerkę, ale promocja na przykład, nie? No tak. Czyli ma to swoje dwie strony medalu, że z jednej strony jakby kraj się rozwija pod kątem turystyki, no ale jednak ta biedniejsza społeczność tutaj na tym najwięcej traci tak No naprawdę. jest widoczna ta gentryfikacja, jest też bardzo widoczne na przykład to, że osoby, które powiedzmy kiedyś mieszkały w Poblado, w tym momencie na to nie stać. Więc muszą automatycznie gdzieś tam się na troszkę dalsze dzielnice przemieszczać. Bo tutaj jeszcze jest jakiś podział Estrato. estrato i o co w tym chodzi? Estrato to jest po prostu taki jakby taka klasa społeczno-ekonomiczna i każda dzielnica, każdy budynek należy do jakiegoś estrato. I tutaj w Medellin największym estrato jest 6, 6 jest tylko w Poblado, w niektórych tam poddzielnicach i to się wiąże z tym, że te osoby mają, wiadomo, no, fajniejszą lokalizację, ale też większe rachunki. Aha. Bo tutaj te estrato tak działają, że osoby, które mieszkają na estrato 1 i 2 płacą mniejsze rachunki z racji tego, że osoby z wyższych estrato płacą więcej, więc to się wyrównuje i każdy ma dostęp jakby do mediów i tak dalej. Estrato, które my tutaj widzimy, to jest 1, czyli tutaj jest taka, no, najbiedniejsi ludzie tutaj mieszkają. Jeżeli ktoś przyjeżdża tu na 2 tygodnie i chciałby zobaczyć Medellin, to co byś mu radziła do zobaczenia tak naprawdę? Ja myślę, że jeżeli chodzi o samo Poblado, to tutaj jako tako jakby atrakcji turystycznych nie ma. To jest głównie Provenza, czyli ta dzielnica imprezowa, tam gdzie znajdziesz dużo restauracji, naprawdę dobrych restauracji. Cała ulica 10A, 10B jest no, pełna ludzi w weekendy, więc to jest takie na imprezy, to polecam najbardziej właśnie Poblado, Provenza. Historię to większość jest jednak w El Centro,
Tam jest i Plaza Botero, Palacio Nacional, Tak. tam jest i ten muzeum tego Fernando Botero. Tam jest też mnóstwo teatrów, więc taka kulturowa dzielnica. Laureles to jest dla mnie taka dzielnica backpackerska bardzo. Tam jest bardzo płasko, tam jest dużo hosteli, tam jest dużo kawiarni, takich coworking. Cały dzień spędzić można tam pracując, No tak, tak, to prawda. bo w kawiarniach się tutaj bardzo często pracuje. To jest taki bardzo widoczny w całym Medellin, taki vibe takiego nomada, tak, cyfrowego, że tam mnóstwo osób codziennie chodzi do kawiarni pracować. Tak, nie, bo jesteśmy w Komunie 13. Tak. No i przyjechałaś tutaj 6 lat temu, na to wychodzi. Jak przyjechałaś tu pierwszy raz, to tu też było tak bezpiecznie. Kiedy weszła tutaj turystyka tak naprawdę na tą komunę? To już było turystyczne miasto, no mi się wydaje, że gdzieś tak od 2005 w górę tak zaczęło coraz bardziej być. I w tym momencie faktycznie, no tak jak widzicie zresztą, co tu się dzieje, nie? To Tak. jest niedziela, jest multum osób i myślę, że też czujecie się bezpiecznie. Właśnie mieliśmy, jaki to jest sok, jak on się nazywa? Guarapo. Guarapo, dokładnie. Guarapo to jest wyciskana trzcina cukrowa z limonką, można z likierkiem, ale my wzięliśmy klasyczną. I jak to smakuje? Orzeźwiająca. Tak? Limonkę czuć Daj mi spróbować. limonki. Generalnie? Nie jest za słodkie, takie... O, nie, rzeczywiście. Dużo limonu. Generalnie trzcina cukrowa, naturalny cukier po prostu, więc, ale taki lekki, rzeczywiście nie jest aż taki bardzo słodki, bardzo dużo pszczół tą latało, ale jak tu będziecie, warto sobie spróbować, bo to jest coś, co jest stąd, więc coś fajnego po prostu. Już powoli sobie wracamy z komuny, schodzimy sobie w dół, jak widzicie zjechaliśmy tymi schodami i jak podejdziecie tutaj kawałek z boku, macie takie super instagramowe schody kolorowe i w ogóle, Jessie, coś mówiłaś, że tu są takie słówka, tak? Z tego co wiem. Tak, to jest bardzo dużo takiego lokalnego slangu. Na przykład tam mamy parse. Zaraz próbuję pokazać, a parse jest widać na żółto. Tak, I co to parse znaczy? jest na żółto, to znaczy ziomek. Okej. Na tych dwóch dolnych jest kecimba, czyli Aha, widzę. a zajebiście. Tak Fajnie. razy oko, bo to się tak dokładnie nie da. Aha, dużo tych wyrazów. Jak ktoś jeszcze ma jakieś ciekawe informacje na ten temat, może poprzetłumaczyć inne w komentarzach. Dobra, Komuna 13 to ja rozumiem. Patrz, polska flaga koło Komuny 13. Proszę bardzo, jesteśmy znani. I nawet tutaj, dokładnie. I to będzie tak... A tak wygląda prywatny domek. Prywatny domek u kogoś i ktoś na komunie po prostu udostępnia swoją toaletę i można sobie z niej korzystać. Tam ma kuchnię, tu ma salon, jak widzicie, tam dalej ma łazienkę. No my nie wchodzimy, no bo nie będziemy korzystać z toalety, ale ktoś tam udostępnia za jakieś grosze swoją toaletę. Jesteśmy teraz na boisku w Komunie 13, gdzie był nagrywany teledysk Malumy, a Maluma jest w ogóle z Medellin. Pamiętasz, Jessica, jaka to jest piosenka? Nie pamiętam, ale mogę zaraz sprawdzić. To tutaj damy wam tytuł, jaka to jest piosenka. I podobno też Popek ma piosenkę Kolumbia, gdzie też ma urywek z tego miejsca, także taka ciekawostka. Dokładnie. Tutaj te w ogóle kolory i ci wszyscy ludzie w tych koszulkach to są fani, właściwie te kolory zielono-białe. A, tak, aha. To są fani lokalnej drużyny piłkarskiej Atletico. I tutaj widziałam, nie wiem czy jest jakiś mecz w tym momencie, czy będzie, czy o co chodzi, było ich trochę tutaj. ale faktycznie to się dzieje. A z tego co wiem, chyba Medellin ma dwie drużyny piłkarskie, tak? Są. Ma. Jedna jest ta Atletico, jest jeszcze jakaś jedna Jest chyba, jeszcze nie? jakaś jedna, nie pamiętam jak się nazywa. Akurat jestem kibicem Wicher Kobyłka. Mało kto zna, ale pozdrawiam. Weszliśmy w ślepą uliczkę. Tak, ślepą, ale tu też się trochę dzieje. Nie jest ślepa, ale jest równoległa do tej głównej, więc tutaj też są takie dwa przystanki bardzo turystyczne. Jeden to jest właśnie z tymi tańcami, a zaraz dalej, i teraz my chyba mieli przerwę akurat, jest z rapem. I oni tam rapują, że robią takie ala... Freestyle battle? Freestyle, że każdego się pytają o jakieś słówko i później na podstawie tego rapują. O, ale fajnie. ja już o tym byłam tyle razy, że oni mają
te same teksty przez cały czas. Dobra. Pewnie słowa się powtarzają to, co ludzie Ale może mogłam nie mówić, może każdy się akurat przekona. Nie, Może ale dobrze, spoko, bo nie? o to chodzi, żeby mówić prawdę, no i właśnie tak wyszło. Jeżeli chodzi o kobiety, czy kobiety na przykład lubią Europejczyków? Czy może przyjechać sobie taki, nie wiem, Kazik z Polski i na przykład znaleźć tu taką Kolumbijkę, bo one lubią na przykład osoby z zagranicy, czy jednak bardziej one są takie, że za Kolumbijczykami? Bardzo, bardzo jest różnie. Ja na przykład zauważyłam, że bardzo wiele takich kobiet, nie radzących sobie w życiu, powiedzmy z niższych sfer, Aha. dla nich taki gringo to jest fajny łup, że tak to nazwę. I wyjście z tego... Wyjście z tego, ale Tak. też nie oszukujmy się to, że to jest transakcja wiązana, że ta Aha. kobieta jest też piękna, jest też zazwyczaj młoda, więc ona dostaje coś, jest to no, takie 50, taki win-win. Rozumiem, tak. Gość dostaje piękną kobietę, której może po prostu ułatwić życie, no ona ma furtkę do jakichś tam większych możliwości na pewno. Dobrze, a na przykład, czy kobiety tu są tak jakby bardziej otwarte? No bo na przykład wiadomo, że w Europie to facet zazwyczaj podchodzi do kobiety i ją próbuje poderwać, a słyszałem, że w krajach Ameryki Południowej czasami jest nawet na odwrót, że to jest na tyle otwarty temat, że potrafi kobieta podejść do faceta i próbować go poderwać. Potrafi. Tak? Potrafi. Tak, potrafi. Kobiety w ogóle kolumbijskie są odważne, są bardzo temperamentne. Aha. Także te wszystkie sceny przerysowane często w telenowelach, Aha. gdzie tam wydzierają się na siebie, to mi się wydaje, że to naprawdę ma odzwierciedlenie. Zwłaszcza mi się wydaje, że zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie mam wrażenie, że kobiety i w ogóle tam naród drze się. Aha, rozumiem, dobra, są o wiele głośniejsi. Czyli niestety nie jestem w ich guście, bo jeszcze żadna Kolumbijka mnie nie podrywała. No ale trudno. Jedziemy właśnie, wsiedliśmy do auta i jedziemy dalej. Ale właśnie pytanie do Jessiki, jak się tutaj w ogóle jeździ autem? Jak się przyzwyczaiłaś, no bo jednak tutaj te drogi nieco różnią się od tego, co mamy w Polsce. Różnią się, ale powiem Ci, że jak na początku myślałam, że nie przełamię się, bo jest straszny chaos i trzeba mieć naprawdę 3 pary oczu dookoła głowy, nie jedne. Tak teraz po latach jeżdżenia wydaje mi się, że jest to o wiele mniej stresujące niż w Polsce, gdzie trzeba się na każdych pasach zatrzymać, gdzie trzeba uważać, że jak się jest na złym pasie, no to i się przegapiło, no to już nie ma szans, a tutaj mam wrażenie, że nawet jak coś spierdzielimy na drodze, to nawet gdybyśmy byli na 5 pasów od naszego pasa, który jest na przykład w prawo, to kierunkowskaz I jedziesz. I może jechać. Mogą pipczyć, ale jakby każdy na to przymyka oko, bo każdy wie, że tutaj na drodze się takie rzeczy dzieją. Tutaj pieszy nie ma pierwszeństwa, tutaj po prostu zawsze trzeba uważać na samochód tak naprawdę. Tak, Czyli tutaj nawet- nie przepuszczają na pasach. No nie, my no już właśnie. też się z tym spotkaliśmy. A jak są koszty paliwa? Drogie jest paliwo tutaj? Bo tu chyba w galonach jest, tak? Tak, to jest w galonach, no więc to trzeba było obliczyć. Że są 2 ceny, właściwie 3. Jedna jest dla taksówkarzy, oni mają w ogóle taniej. To spoko. Ale nie na wszystkich stacjach zauważyłam, że jest to dla taksówkarzy, ale takie 2 główne benzyny, to się nazywa, ta taka tańsza to jest Corriente i droższa to jest Extra. I też one nie są wysokooktanowe, to nie jest tak jak u nas, to jest podobnie chyba jak w Stanach. W Stanach też nie ma benzyny wysokooktanowej, są takie raczej jak u nas były 20 lat temu, tam 80 z hakiem na przykład. Corriente chyba kosztuje za galon coś około 15 zł. Aha, no to nie jest źle w sumie. Chodzimy na środku ronda Tak? i wystarczy łapką pokazać, że przechodzimy Ale fajnie. i Sorry, oni nas idę. puszczą. Aha. Jak się Widzisz jak Mówiłam, łatwo? że bez stresu? Łatwo się przechodzi przez Próbuj jest. to w Polsce zrobić, na środku ronda. Nie, jeszcze mandat byśmy dostali w ogóle, to nie, to w ogóle nie wchodzi. w grę. Mam pytanie z innej beczki. Przyjeżdża ktoś tutaj, zakochał się w Kolumbii, chce sobie kupić mieszkanie. Wiadomo, że dzielnica, no to dzielnicy nierówna, w jednej może być taniej, w drugiej może być drożej, ale taka średnia mieszkania, jaki może być koszt i jakiej wielkości? One generalnie mają dużą tendencję wzrostową. Teraz mieszkania bardzo drożeją, ale wydaje mi się, że powiedzmy tak trzeba liczyć od 6 000 za metr kwadratowy. Aha, okej. Minimum. I one nie są w stanie deweloperskim. Tak, tutaj generalnie jak się budują te takie duże projekty od dewelopera jako tako, to one bardzo często są wykończone. Na przykład nasze mieszkanie było kupione w stanie do zamieszkania. Ono miało i ściany, i kafle na ziemi, i miały meble w kuchni.
Aha. i miały toaletę Aha, no ze to dużo. zlewem i z kibelkiem. To można powiedzieć, że dużo, bo generalnie łazienka jest najdroższa zawsze w domu, kuchnia jest najdroższa, bo to przez płytki i tak dalej. To jest dużo do zrobienia. O Jezu, po schodach to się nie robi wywiadów żadnych. Nie, to bez sensu Zdecydowanie. było. Wspominałaś, że tu nie ma tylko kredytu hipotecznego, tylko też jest leasing. Na jakiej zasadzie to polega? Podobny produkt do hipotecznego. Jakby główną różnicą jest to, że leasing jest z reguły tańszy. Jest tańszy dlatego, że biorąc mieszkanie czy dom na leasing, tak naprawdę nie płacimy podatku od nieruchomości, ponieważ ten dom czy mieszkanie stoi na bank do momentu spłaty Ale to tego fajnie. leasingu i wykupu później mieszkania. Czyli można by było to u nas wprowadzić, jest pomysł na biznes No tak moim naprawdę. zdaniem jest mega fajny produkt. No rzeczywiście, to by się opłacało akurat. No. O, my teraz będziemy jechać kolejką, zobaczcie, gdzie nas Jessica zabrała, ale ja się jaram jak dziecko, ja to lubię. Tutaj macie wszystkie koszta. Trzeba kupić na pewno kartę i płatność gotówką. Dobra. Także tutaj koszt jednego przejazdu wydaje mi się też zależy od linii, ale około 3-4 zł. Dobra, wchodzimy do środka, trzeba się piknąć. Czekajcie, kartę mi zostawili. O, kupuje się kartę. Nawet teraz już nie wiem, ile karta kosztuje. Ile sama karta kosztuje? 12 zł, 12 zł. a jeden przejazd 4 zł. One są połączone, te drogi tutaj? Czyli na przykład pojedziemy na górę i stamtąd już by trzeba było wziąć autobus, żeby się rozjeżdżać? Czy to jest jakaś sieć tak naprawdę? My sobie zrobimy generalnie tak, że nie wysiądziemy na zatoczce i wrócimy też. Aha, dobra. Ale tak, one są połączone. Są tam normalnie autobusy, jak chcemy gdzieś dalej albo się przejść z buta, bo tam podejrzewam, że to te dzielnice, którymi będziemy przejeżdżać, są takie bardzo lokalne. Zobaczcie zresztą z góry, takie mini, wąskie uliczki. Lokalna społeczność tutaj z tego korzysta normalnie, tak na co dzień. To jest dla nich główny normalny- środek transportu. Dokładnie. No wygodne to jest. Wyobraźcie sobie, ile by musieli autobusem jechać, żeby No się tak. w tamte wyższe strefy dostać. I tam jest moment, którego właśnie nie lubię, bo my lecimy tam na samą górę. No tak. I tam po prostu będzie później z drugiej strony będziemy jechać w dół. To tam zobaczycie, jak wyglądają te domy, bo będziemy jechać nad nimi, bardzo, bardzo nisko. Fueron al del Parque Arví, hacia allá, hacia el bosque. Que es también el telesférico, pero hacia el bosque. Ah, sí. A ese también fueron. Yo sí, porque yo vivo aquí, pero ellos no. Es una ruta muy larga, entonces Pero ese es como para un día, sí, muy bueno, Sí. pero sería bueno que fueran. sí. Dobrze, mam takie pytanko do ciebie. Jessie, mogę mówić Jessie w ogóle? Możesz. No to super. Jakby co możesz mówić Kami. Czy masz jakąś taką perełkę lokalną, że turysta przyjedzie i zazwyczaj nie wie o tym, że może gdzieś tam pójść i zobaczyć takie lokalne życie? Czy masz takie miejsca tutaj? Ja myślę, że ogólnie jak się gdzieś wyjdzie poza te Poblado, gdzieś skręci w takie mniejsze uliczki, zwłaszcza w weekendy, polecam w ogóle Envigado się przejść, bo tam bardzo dużo jest takich miejscowych barów. Na przykład bardzo polecam Sabanetę. Sabaneta to jest taka kolejna miejscowość za Envigado. To jest teoretycznie nowa miejscowość, ale to ala dzielnica, powiedziałabym, bo jest przyklejona. I Sabaneta Parque Sabaneta na przykład w weekendy, no to tam jest niesamowicie pięknie. Tam jest Ale po i prostu bezpiecznie. Bezpiecznie, tam tętni życie, tam jest dużo osób, które po prostu w parku nawet potrafią sobie tańczyć salsę. Wokół są właśnie te bary z piwem, z takim jedzeniem lokalnym, street foody, no jest mega vibe. Także myślę, że o tym się nie mówi, a jest super. Teraz takie pytanie, czy czujesz się bardziej sobą tutaj, czy w Polsce? W Polsce. Jednak w Polsce, Zdecydowanie. tak? Zdecydowanie. Ja się w Polsce czuję po prostu bardziej samodzielna. Aha, rozumiem. Jest tutaj dużo rzeczy, których nie mogę załatwić, na przykład bez Leo. I teraz Rzeczywiście. jeszcze jest taki Jezusek gdzieś, poczekajcie, gdzie on jest. O, tutaj. Na krzyżu. Aha, widać rzeczywiście. Tak, on tutaj jakby sprawuje pieczę nad, patrzcie teraz tutaj, nakręć to. O, aha, i zjeżdżamy teraz z góry w dół. No zobaczcie tutaj, nie? Ale to wygląda. I to cały czas są te dzielnice, jak to się nazywało? Tak? Barrio. Barrio. Tak. Barrio. Tutaj na przykład stoi na takich nóżkach
Aha, takie pojedyncze bale po prostu postawione i to stoi. Na szczęście chyba Kolumbie nie dosięgają trzęsienia ziemi, czyż nie? No, Czy... są. Są? Tak, Są, zdarzają się. najbardziej w Bogocie, ale tutaj też mieliśmy nieraz trzęsienie ziemi, ale to nie jest takie jak w Bogocie na przykład, nie? Czy masz coś takiego, jakieś stereotypy o Kolumbii, które są totalnie nieprawdziwe? Mi się wydaje, że bezpieczeństwo jest takim jednym z dużych stereotypów. Dużo ludzi w ogóle jak słyszy Kolumbia, to omijam szerokim łukiem, bo tutaj są kartele narkotykowe, że tu nie zabiją, na każdym rogu coś czyha, jakiś pan z pistoletem, że no bardzo dużo jest takich negatywnych rzeczy o Kolumbii, a myślę, że mogliście się przekonać teraz, że Tak. to jest kraj cudownych ludzi tak naprawdę. Tak. Ci najbiedniejsi są chyba najbardziej tacy Otwarci i przyjaźni. optymistyczni, Dokładnie, rozumiem. także Ale nie, to czego ci Było. najbardziej brakuje z Polski tutaj? Oprócz jedzenia. A oprócz chyba- jedzenia, bo wiadomo, że jedzenie to Bo jest... jedzenie to jest po prostu moja Mhm. miłość i tak mi tego brakuje, że zwłaszcza, że tu się na przykład, nie wiem, brakują pierogów, ale nie zrobię tu pierogów, bo tu nie ma sera białego, więc Aha, ani no. śmietany, No to. więc jest strasznie, a tak to mi chyba brakuje takiej samodzielności, brakuje na przykład jazdy na rowerze. Tutaj ja sobie nie wyobrażam jeździć rowerem góra dół, ja bym, to byłby trening, nie przyjemność. Też to nie- racja. Jessie nas przywiozła w jedno miejsce, znane miejsce. Choć może tu z tej strony nie, będzie ciężko wam teraz pokazać, bo jesteśmy pod słońce akurat, ale proszę. I dokładnie tu na tym daszku coś się zdarzyło kiedyś. Z jednej strony strasznego, z drugiej strony dobrego. Ciężko jak to powiedzieć, no nie, nic dobrego. Tu dokładnie. Tak, tu postrzelono Pablo Escobara. Zginął na tym dachu, ale w ogóle z tego co ja słyszałam, to w filmach jest pokazany dach obok. Tak? Tak. Aha, to nawet nie wiedziałem. Tak, ale to właśnie na tym dachu. No i oczywiście ja pamiętam, że jeszcze z oryginalnych sytuacji to tutaj było wcześniej tam okno i ludzie sobie robili z nim zdjęcia po prostu na tym dachu, w sensie ludzie, ci policjanci, którzy sobie zrobili, którzy go zastrzelili. No dla mnie to takie średnie sobie zrobić z kimś martwym zdjęcie. No ale No, dla nich była to duma, no bo dokonali czegoś. niemożliwego na tamte Niemożliwego. czasy, jak wiecie, Pablo miał bardzo dużo domów i tak dalej, ale no to się właśnie tu stało i tutaj zginął, więc jesteśmy tu Współczuję tylko tym ludziom, co tutaj mieszkają i co chwilę mają jakichś turystów, tak, pod oknem i co. vlogierów, co Tak. nagrywają. Tu nawet wycieczki przyjeżdżają, więc wiecie, a to są prywatne mieszkania normalnie, no tu tam za mną jest jakiś tam sklep i tak dokładnie na tym dachu to się zdało, no i no tak jest, no co poradzić, nic, ale to i wam pokazaliśmy dzięki Jessie, nie? I jedziemy dalej. Przyszliśmy właśnie zjeść. Jesteśmy w restauracji Crabs and Waffles i tutaj Jessica nam powiedziała taką ciekawą informację, że w ogóle ta knajpa zatrudnia same kobiety i mało tego, sieje taką pomoc wśród właśnie kobiet, które są samotnymi matkami. Więc taka ciekawostka. Dokładnie. A to jest ta sama knajpka, w której piliśmy kawę w Kartagenie, więc możecie ją kojarzyć, ale zobaczcie, jakie Justynka ma danie. Tak, ja już trochę rozwaliliśmy, bo zaczęliśmy jeść, ale to jest taki stroganow w chlebku. Ty masz naleśnika z Z czym? roast beefem, czyli z mięsem gdzieś, o właśnie je zjadłem. To jest jeszcze, widzicie? Tak, i jeszcze jakieś grzybki i tak dalej, bardzo dobre. Smaczne. Bardzo smaczne naprawdę. Smaczne. I Jessie ma jakiegoś łososia. Łososia w sosie. My już się żegnamy z Jessie. Ale mam ostatnie pytanie do Jessie. Tak. Ja ją strasznie zamęczę dzisiaj tymi pytaniami z Justynką. Ale mam do ciebie pytanie, czy myślisz o tym, że zostaniesz tu na stałe, czy myślisz o tym, że wrócisz do Polski? Bardzo bym chciała mieszkać na 2 kontynenty, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe fizycznie, żeby zimować tutaj i powiedzmy gdzieś tam mieć w Polsce bliżej rodziny jakieś swoje miejsca, a jak wyjdzie, ja nic nie planuję. Więc... No tak. Jak już będzie prywatny samolot, to już będzie łatwo, nie? Ale w razie czego zapraszamy was do Jessie na Instagrama. Tu na górze macie do niej link. Możecie sobie wejść, zobaczyć, jak się żyje w Kolumbii, bo też ma takie ciekawostki. A my chcieliśmy ci bardzo, bardzo podziękować, naprawdę wspaniale za ten super dzień i było super i w ogóle Dzięki. hug. Nie, o nie, no po kolei. Jeszcze raz. Dziękujemy. Nie, naprawdę było super i jak będziemy gdzieś już w świecie, to zapraszamy ciebie do nas. Dobrze. Tak, a wy dajcie znać, jak podobał wam się ten odcinek. Może wy macie jakieś pytania do Jessie? Skomentujcie, I bądźcie z nami. Subskrybujcie. O, subskrybujcie i do zobaczenia. Hej.